Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, kanał Coffee Dr. Bartek z tej strony, cześć, słuchajcie, znowu Niwona, błąd 8 jak widzicie na miniaturce. Dzisiaj sprawdzimy teorię pod tytułem czy ten błąd 8 da się wyeliminować modyfikacją trochę przekładni. Przypominam, błąd 8 w ekspresie Niwona, w ekspresie Jura również to problem z przekładnią, problem z zaparzaczem, problem z pracą zaparzacza lub przekładni. Generalnie, to co tutaj się pojawia, zaraz go odpalimy ten ekspres, przynajmniej jakiś czas temu, przy odpalaniu tego ekspresu raz ten błąd 8 się pojawiał, raz ten błąd 8 się nie pojawiał, więc to sprawdzimy, co się dzieje teraz, właściwie już możemy to spróbować zrobić, słuchajcie, od razu. I od razu mówię, przy takich problemach przekładnie się wymienia. Jeśli chodzi o serwis, przekładnie się wymienia. Nie robi się takiej rzeźby, jak będę ją robił za chwilę, ale chcę Wam to pokazać, ponieważ we własnym zakresie, we własnych ekspresach, a to jest mój ekspres, można takie rzeczy robić, no bo kto nam zabroni, słuchajcie. Podłączamy do prądu, już, bum, cyk, tralala, no i odpalmy, zaparzacz jest wyjęty na razie, właśnie, gdzie ja go położyłem, zaparzacz na razie wyjęty, odpalamy. Wyjęty zaparzacz, no, czego się spodziewałem, tak? Boczek zdejmuję, jest niepotrzebny na ten moment. Zaparzacz powinien nam wejść. Wiecie co, wyłączmy go. Odpalimy go, bo jak teraz przekręcę zaparzacz, to on od razu zareaguje. Ok. No i odpalamy i nasłuchujemy, słuchajcie. I tak było, rzeczywiście, spróbujmy włączyć. Teraz być może się odpali. Nie. On się czasami odpalał, ale najczęściej był to błąd 8. Jest to, mam nadzieję, zweryfikujemy to, słuchajcie. Bo ja wiem, że można robić takie szlify. No connection? O co tu chodzi? Widzicie, i teraz się ustawił, ale są te problemy. Jak doleję wody, on się odpali, natomiast no nie powinno tak być, sami widzieliście, więc wyłączamy go i kończąc myśl, słuchajcie, w takiej sytuacji pierwsze co się robi, jeżeli dostajemy taki ekspres na serwis, to wymienia się przekładnię. Przekładnię możecie zobaczyć gdzieś tutaj w tej chwili na ekranie. Ona mało nie kosztuje, cenę też widzicie na ekranie. No plus wymiana, jest to droga zabawa i tak jak powiedziałem, teraz mam nadzieję zaparzacz nam wyjdzie. Tak jak powiedziałem, spróbujemy zweryfikować to, co już było pokazywane przez wielu serwisantów. Ja tego nigdy nie robiłem, bo ja zawsze, słuchajcie, robiłem to tak, jak się to robi w serwisie, czyli wymieniałem przekładnię na nową. Zginę tu dzisiaj, nie mam po prostu na nic miejsca. Czekajcie chwilę, może tu. Ja już ekspres zacząłem powoli rozbierać, klapki oczywiście poułamywane wszystkie, więc no słuchajcie, do roboty. Bierzemy się do roboty, wyciągamy przekładnię. To już standardowa procedura, słuchajcie, weźmy tu światło na maksa, żebyście widzieli, co ty kotku masz tam w środku. No i co? I lecimy, słuchajcie, wykręcamy wszystkie wkręty od tej strony. Czy ja mam jakiś pojemniczek? Nie muszę mieć, tu sobie położę, więc wyciągamy tutaj wszystko, wielokrotnie pokazywane, ale tym razem spróbujemy odratować tą przekładnię. Odratować tą przekładnię. Będzie to coś, co możecie, jeśli zadziała oczywiście, spróbować zrobić sami, słuchajcie, w domu. No i pozwoli Wam to dosyć sporo, myślę, zaoszczędzić. Dosyć sporo zaoszczędzić, bo... No bo tak jak widzieliście przed chwilą, ta przekładnia do tanich, słuchajcie, nie należy. Przypominam Wam o naszych kawach. Coffee Dr. zielona 85% arabiki, 15% robusty. Coffee Dr. czerwona 60% arabiki, 40% robusty. Bestseller. Mocna dzida dla koneserów 90% robusty, tym razem 10% arabiki. Maila widzicie na dole. Zapraszam do zamówień. Wszelkie informacje właśnie pod tym mailem. Wracamy do materiału. Ważna rzecz, zwróćcie na to uwagę teraz, ja Wam to pokażę wewnątrz, nie ruszajcie tych dwóch wkrętów. Dawno nie było o rozbieraniu Niwony, więc pokazuję, ponieważ jak sobie poluzujecie, to tą złączkę zaparzacza, potem będzie Wam ją ciężko włożyć. To jest, jeśli chodzi o górę, ostatni wkręt, który ruszamy. Wsadzam głowę do środka. Ostrzy na wkrętarkę, ale widać mniej więcej co robię. I dalej lecimy, może pokażę. Czyli wykręciłem z wkrętów tak. Tu, tu, tu,
Dalej lecimy, słuchajcie. Ten jeszcze nie wykręcony, też go wykręcamy. Ten niewykręcony, też go wykręcamy. Podobnie ten. Tu już dwa widzicie wykręcone. Ten i tu. I jeszcze jeden chowa się nam tutaj przed światłem. On jest tam. To są wszystkie wkręty, jakie wykręcamy z tej strony. Więc no co, no po co pozostaje? Zasuwamy. To już nam wyjdzie. Osłonka. Ten ekspres był czyszczony. Z tego co mam zapisane. Był robiony. Była wyciągana przekładnia. Było robione czyszczenie tej przekładni. Ale to niestety, słuchajcie, jak widzicie, jak widzieliście przed chwilą, nie pomogło. No więc jak nie kijem go to pałą, jak to mówią. Spróbujemy zrobić to, co ujrzycie dosłownie za chwilę. Tu już chyba wszystko. Jeszcze ta. Wykręcone. No i co? I teraz tak, zbiornik wody pusty, ja nawet nie nalewałem wody, bo nie miało to najmniejszego sensu. Lecimy, tu nie ma wszystkich wkrętów, bo tak jak mówię, zacząłem go już rozbierać, więc lecimy tylnią obudową, tylnią klapką, będzie tych wkrętów trochę. Na szczęście właściwie wszystkie są identyko, jeszcze tu, może trochę odsuńmy się, bo nie widać co robię. Tu ważne, tak. Złączka już tu. Jakiś szpikulec potrzebuje w miarę płaski, na przykład taki. Słaby. Może śrubokrętem, słuchajcie. Przypominam, bo dawno tego nie było. Podważamy. Tu się oczywiście, no nie włamujemy się, żeby poszerzać te otwory, ale z wyczuciem, jak się to robi ileś już razy. Teraz tak, tu od dołu mamy taki skobel, zaraz go ujrzycie, jego trzeba tu wcisnąć. O, i wychodzi nam dokładnie ten skobel, który jest tu. O, tam jest taka zapadka, wtedy on nam tu go dokładnie widać. On nam wyłazi. Wszystko ładnie, pięknie. Oczywiście jak się ma wprawę, to szybko schodzi. Jeśli chodzi o ściąganie boku, no to ewidentnie tu nam trzyma ten wkręt. O, mamy. No i jeszcze przód. Żeby nie było, ponieważ musimy zdjąć lewy bok patrząc od przodu na ekspres. No to jeszcze nie widzicie tego, ale zaraz ujrzycie, tu mamy wkręt. Już tu ktoś, widzę, dokręcał na hama, bo jest Zobaczcie, musicie uważać, najlepiej dokręcać śrubokrętem. Dokręcanie wkrętarką bardzo często, jak się nie ma wprawy, kończy się właśnie tak. Tu ktoś za bardzo dociągnął wkręt, chrupnęło. No nie jest to nowy ekspres na pewno. I co dalej? Musimy zdjąć górę, żeby zdjąć bok. Żeby zdjąć górę, no to trzeba zdjąć górę, tak. Podważamy, słuchajcie. Tu lekko, tu też widzę, jakiś rzeźnik już pracował na tych otworach, jak widać. Bo to wystarczy naprawdę leciutko podważyć. O. Potem tu te otwory aż się proszą. Rzucanie na siebie klapką. I wszystko mamy, słuchajcie, zdjęte. Już nie mam gdzie tego układać, ale dobra. No i teraz krótki ruch, tylko nie szarpiemy, bo po pierwsze, tu wam będzie łatwiej wyjąć czujnik wody z płyty, zdecydowanie, ale z wyczuciem, słuchajcie, nie wyrywamy. I jeszcze, jak cofniemy ekspres, żebyście ujrzeli, wypinamy końcówkę od gniazda zbiornika wody. Mamy ten ekspres rozebrany w miarę, ale jeszcze, żeby wyciągnąć przekładnię, która już nam tu lata, musimy sobie, żeby nam było wygodnie, poluzować. Co poluzować? Elektronikę tego ekspresu. No więc szast, prast, zerkam czy się nagrywa. Szast, prast. Cyk, pyk, myk, pyk. No i mamy to. Mamy to poluzowane. To teraz tak, przekładnię mamy wpiętą tu, zasilanie przekładni. To jest w ogóle zbędne, to znaczy zbędne. Tu mamy przepływomierz. Tu mamy zasilanie przekładni. Czy mi się je uda wyciągnąć w ten sposób? Dajcie mi chwilę. O, patrzcie jak ładnie wyszło. Można wypiąć, idące gdzieś tam sobie do kabelków. I jeszcze przewody sygnałowe przekładni, które wchodzą nam tu wyplatamy, słuchajcie, i to będą, tak, to będą te. Wyciągamy, wyplatamy i zaraz uwolnimy całą, mam nadzieję, przekładnię. Jeszcze jeden wężyk oczywiście. Zerkam do środka, czy tu wszystko zostało wykręcone. No nie brzmi tak, ale chyba jednak tak, czy nie?
Sprawdzam, wiecie, nie ma co wyrywać. O, idzie. Idzie, słuchajcie. Więc wyciągamy, uważając, żeby tu nic nie połamać. No wygląda to groźnie, ale groźne nie jest. Tu mamy wężyk od zaworu ceramicznego idący bezpośrednio, to jest ten, słuchajcie, zasilający nam, no, parzenie kawy tak naprawdę. Wyciągamy zawleczkę, wyciągamy, słuchajcie, wężyk, łapiemy uszczelkę, bo widać, że chyba nowa. Odplątujemy wszystko, no i słuchajcie, tak, ekspres idzie w tło. Ekspres idzie w tło. To jest przekładnia, to co widzieliście na zdjęciu wcześniej, o tym pamiętajcie, to jest bardzo ważne. To jest przekładnia, zawór drenażu, chyba w miarę nowy, bo wygląda bardzo dobrze. Sprawdzamy mikroswitche, ale one tu wszystkie wyglądają nieźle. No więc co należy następnie zrobić? Odepnijmy pokrywę przekładni. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Ostrożnie, bo bardzo, bardzo delikatne są te ramionka, słuchajcie, tutaj, które trzymają ten dekielek. Po co ma nam spadać potem? No tu niewiele widać. Mikroswitche kolejne. Oczywiście mikroswitche należałoby sprawdzić. Ja to już robiłem, ale generalnie wszystkie mikroswitche bierzecie miernik. Może ja to pokażę, słuchajcie, na przykładzie jednego chociażby. Na przykładzie jednego, bo to też może być problem mikroswitchy. To są mikroswitche sterujące w tej przekładni. Jak to sprawdzamy? One są chyba na... No tak, przede wszystkim, słuchajcie, włączamy miernik. Od tego zacznijmy. Na pipczaka. Na pipczaka. Jak sprawdzamy? Dotykamy dwóch i wciskamy. Słychać, prawda? Sprawdźmy od razu drugi. One tu mają takie wciski. Ja to wciskając, trzymając podpięte do... No sprawdzamy przewodność. No to jak już mamy być dokładni, to sprawdźmy po prostu wszystkie. Czyli jeszcze ten. I ten. Co prawda, tak jak mówię, ja to wiem, że to jest sprawne, bo to było... Mam opisaną tą usterkę. Ale tu nawet nie mam za bardzo jak wcisnąć. Muszę sobie się posiłkować śrubokrętem. O, słychać. Czyli wszystkie te czujniki działają. Ważna rzecz, słuchajcie, tutaj wyraźnie to zaznaczę. Jeśli nadal, mimo pewności co do przekładni, jeśli mimo pewności co do wszystkiego, do elektroniki macie problem, czasami zdarza się, słuchajcie, tak, że jest już wyrobiony skok na którymś z tych mikroswitchy. I on po prostu, kręcąc się to kółko, bo to widzieliście jak to działa, to kółko kręcąc się tutaj, wodzik nazwijmy to, koło zamachowe, koło jakieś, ono ma pokazuję wam do tej kamery, a kamera nie włączona. Ono ma tutaj odpowiednie wyżłobienia i kręcąc ekspres wciska, widzicie, tu jest wyżłobienie, może wezmę wam to bliżej. Tu jest takie pojedyncze, tu jest taki podwójny garb, one odpowiednio wciskają te mikroswitche, w ten sposób ekspres sobie steruje napędem, ale gdy skok jest już wyrobiony i on na przykład wciśnięty do samego końca łapie, ale już pół milimetra niżej nie łapie, więc warto te mikroswitche, jeśli już nie wiecie kompletnie o co chodzi, to warto je wymienić. Dobra, z tej strony mamy przekładnię rozebraną. No to trzeba ją rozkręcić teraz. Mamy tu 3 wkręty, słuchajcie. No to rozkręcamy. Drenażu nie ruszam, ponieważ drenaż mam zaznaczony, że był wymieniany. No to ściągamy pokrywę przekładni. Grunt, żeby kręcić wkrętem, a nie w powietrzu. Czyli sobie tu przytrzymam. Do czego zmierzamy? Zmierzamy mianowicie, nie gubimy wkrętów, wszystkie 3. Tu musicie bardzo pilnie zwrócić uwagę, tu są 2 kulki. Ja je na smarze przyczepiłem, ale znajdę. Ale właśnie musicie uważać, żeby wam nie spadły. Więc jeśli już wypadają, to zdejmijmy obie. Druga leży tu. Trochę porządku na tym stanowisku, czyli miernik na bok. Później się może jeszcze przyda. No i tak, widać, że to było smarowane. Teraz musimy zlokalizować, w którym miejscu ten czpień. A widzicie, on się wcale nie zacina. Czy on się zacina w tym miejscu?
ale tu jak widać on chodzi świetnie. Czy gdzieś tutaj jest zbyt wysokie tarcie? No trzeba to teraz wszystko zbadać, słuchajcie, czyli tutaj jest ok. Tutaj słuchajcie, te wszystkie zębatki, może być też silnik trafiony, w co wątpię, ale może być. Wszystkie zębatki chodzą dobrze. Ta będzie szła tak, tak to wygląda. No to teraz sprawdźmy z tej strony. Niestety obawiam się, że tutaj będzie problem z silnikiem, bo tu wszystko, słuchajcie, dobrze chodzi. No dobra, słuchajcie, to w takim razie jak jest taka niespodzianka, to podmieńmy silnik na drugi. No, nie ma innej opcji, trzeba to zbadać. Byłem przekonany, że tu będzie opcja rozwiercania tego elementu. No ale dzisiaj mamy film o czym innym, jak się okazuje. Dzisiaj mamy film o wymianie silnika przekładni. I do tego tematu jeszcze wrócę, tylko sprawdźmy, czy to jest w ogóle ten temat, nie? Bo, no spójrzcie, no generalnie wrócimy do tego tematu przy innej okazji. Rozwierca się, szlifuje, pokazywał to nawet Libre Service, bo ostatnio przy okazji jakiegoś ekspresu wrzucę wam gdzieś tutaj link do tego filmu. Ten plastik lubi spuchnąć. Lubi to spuchnąć, lubi to się tu zatrzeć i szlifuje się delikatnie, rozwierca, szlifuje papierem ściernym ten element, tu ten otwór, żeby to zaczęło w miarę luźno chodzić. No ale tutaj słuchajcie, no nie ma się czego czepić. Składamy to z nowym silnikiem, zobaczymy. Czyli kuleczki. Teraz kuleczki, żeby nie zginęły. Teraz właściwa zębatka. One są wysmarowane, więc ja tutaj już, słuchajcie, nie dodaję tego smaru więcej. Wszystko siedzi. Dobrze, żebyście to widzieli. Składamy. No tak, mamy kulki, mamy silnik, mamy kabelki ułożone, żeby się, tu są specjalne wcięcia, żeby się nie przycięły. No to składamy. Przynajmniej próbujemy, słuchajcie. No raczej to tak powinno iść, nie inaczej. O. Kabelki, ok, przewody, nie kabelki. Przyłóżmy sobie. Ja zawsze składam to tak, słuchajcie, że mi wychodzi albo pomiędzy te garby, albo wciska jeden. Trzeba to sobie teraz podłożyć, ale kółko za chwilę, bo najpierw co? Najpierw wkręty. Jeden. Też jak nie macie wyczucia, to proponuję kręcić wkrętakiem, śrubokrętem, nie wkrętarką, żeby nie zerwać gwintów plastikowych. Ja to robiłem już setki razy, więc jakieś tam wyczucie można powiedzieć mam. No i teraz zakładamy to kółko wodzące. Będę składał jak najmniej, żeby to tylko przyłapać i sprawdzić, czy to będzie działać. Mamy to, wciska nam ten jeden, czyli jest według mnie ok. No to klapka. No i co? Trzeba to włożyć do środka teraz. Trzeba to, słuchajcie, włożyć do środka za pamięci. Nie zapominajcie o tym, jak tego, ile razy mi się zdarzyło, słuchajcie, że ja tego nie włożyłem. Złożyłem ekspres, bez tego nie zadziała. Ten element, to też wytłumaczę. Ekspres nim kręcąc, obraca. Łapie tymi łapkami, wodzikami za zawór drenażu. Tu. I ściąga go w dół, żeby go otworzyć. Bez tego nie ma szans. Dobra, słuchajcie, to co? Myszka obok. Tu jeszcze został nam spód. Spód czego? Spód przekładni. Na to musicie uważać, żeby się nie złamało. Ja ją tu wkładam w jedyny słuszny sposób, czyli ten gumowy wąż spustowy musi nam wejść tu. Czyli nie może to być inaczej, słuchajcie, niż... Dziwnie to sobie trzymam, nie jestem w stanie się tu ogarnąć teraz, czekajcie. To tu. Oho, teraz będzie prościej. To nam musi wejść w sposób następujący, czyli tak. O, teraz to jest, jak widzicie, komplet, no pasuje. Wkładamy przekładnię, nic tu nie przycinając, słuchajcie, to ważne, żadnych przewodów nie pourywać, nie poprzycinać. Jeszcze bym zapomniał, zawsze o tym zapominam. Nasz wężyk zasilający w wodę od zaworu ceramicznego, który widzicie tu. Czyli hopsa. Przewody
gdzieś do góry na razie. To tu, to tu, to tu. Wkładamy. Skoczyło. Nie zapomnijcie. O, bardzo często tu popełniacie błąd, nie wkładacie tu uszczelki. Bardzo często widzę na grupie na Facebooku, do której was oczywiście zapraszam. No i źle to zrobiłem. Bo ten biały wąż musi iść na zewnątrz, czyli to musi iść nam tędy. O, teraz będzie dobrze. Nie plączmy tych przewodów, bo one się zrobią za krótkie. Będzie nam smutno, jak coś urwiemy. Dobra, sprawdzamy, czy się wpięło. Ty cholero, na razie idź na górę. Nie przeszkadzaj. Powtarzamy operację, czyli jeszcze raz spód. Jeszcze raz tu. To na zewnątrz. Tu można jeszcze wypleść te przewody ze spinki, bo widzę, że ona mi tu ciągnie przede wszystkim. O, teraz będzie zdecydowanie prościej. I wkładamy. No ciekaw jestem, bo ja jestem przekonany i tak mam twardo zapisane w karcie diagnozy tego ekspresu, że tu problem to był z zatartą przekładnią, a może tu jest problem z elektroniką, co by dyskwalifikowało ten ekspres z używalności go już w jakikolwiek sposób. No ale zaraz się dowiemy, słuchajcie. Trzeba włożyć przekładnię. Trzeba przede wszystkim popodpinać. O, widzicie, nie włożyłem zasilania, ale no ona i tak będzie jeszcze wyciągana. Trzeba przede wszystkim popodpinać wszystkie elementy, czyli tu mamy zasilanie przekładni. Pyk. Tu mamy do płyty sygnał przekładni, tak zwany. Wszystkie mikroswitche z przekładni wchodzą tu. Ten element można sobie już na razie tylko pozaczepiajmy te przewody. Nie ma tu sensu na razie nic układać. Ten element, słuchajcie, przykładamy sobie. No ale tu nie przycinajmy przewodów, dlatego nie pasuje. O, tak kręcę palcami prosto, to już będzie ok. Tu też wkręćmy drugą elektronikę, niech nam, słuchajcie, nie wisi, bo to się może źle skończyć. Kiedyś tak na szybko sobie nie przykręciłem elektroniki, nie w Niwonie, co prawda. No i się źle skończyło. Źle się skończyło, spadło mi coś, zwarcie się zrobiło. Tu mamy ok, tu mamy ok, tu mamy podpięte, tu brakuje nam jeszcze tylko wody. No to jeszcze złapmy tą przekładnię od środka na parę wkrętów. Nie musi być na wszystkie, słuchajcie, ale na parę trzeba złapać, żeby jej nie wyrywało, no bo tu jednak są przeciążenia. Na pewno dół drenażu. Dobra. To i gdzieś u góry. Może tu. Nie musimy tego do testów skręcać wszystkiego, ale w paru punktach złapmy, żeby tu się nic nie wydarzyło, słuchajcie, no żeby nagle nie połamać tego w drzazgi. Jednak zamknięcie się zaparzacza to jest jakaś moc potrzebna do tego i siła. Ja bym jeszcze złapał tu, no tak po każdym rogu, nie? Ja moim zdaniem już siedzi, musicie tylko włożyć to, ponieważ tu są takie wypustki, które pozwolą zamknąć zaparzacz. Dobra, odpalamy na razie bez. Bez czego? Odpalamy na razie bez zaparzacza. Zobaczymy, co się stanie. No ale tak, potrzebujemy tacki, która gdzieś tu była za mną. Potrzebujemy prądu, który mam tu. Bez wody powinien chyba ruszyć. Kaczka straciła kapelusz. Trudno, odpalamy. Wyjęty zaparzacz. No dobra, to ja go teraz oszukam. Możecie oszukać i w ten sposób też możecie ustawić przekładnię, to podpowiedź. Wciskając tutaj ten mikroswitch, tam na dole on ma pipek do wciśnięcia. No i patrzymy, co się stanie. Ruszył, widzicie? Czyli może się okazać, że winowajcą to był silnik, ale ja raczej bym to sprawdził kiedyś. Chyba że po prostu miałem to zrobić, zapomniałem. Słuchajcie, człowiek, istota omylna, nie da się ukryć. No to włóżmy zaparzacz. No i sprawdźmy. Proszę szczekać. Słuchajcie, grzeje się, wyłączę go. No to słuchajcie, podepnijmy bok.
Podepnijmy czujnik wody. Nie będę robił kawy, ale sprawdzimy parokrotnie, czy ta przekładnia chodzi. Ponieważ no nie będę robił kawy, bo do ściśnięcia kawy już naprawdę jest potrzebna, słuchajcie, siła A co? A ja nie dokręciłem przekładni do końca, a tutaj jeszcze trzeba rozebrać przekładnię, to wszystko jeszcze raz ładnie przesmarować, bo to jest robione na potrzeby filmu. Dobra, tu weszło, ale tu nam coś nie weszło. O! Teraz weszło. Pojemnik na wodę. Ekspres możemy już włączyć. Sprawdzić, co on nam tu powie. I teraz przy włączonym... Słuchajcie, to był silnik. Wygląda na to, że to był silnik. Nic innego na to nie wskazuje. Sprawdźmy to. Woda. Woda jest. Przekręcam go w waszą stronę. No i odpalamy. Dajemy wodę. Nie róbcie tego w domu. Ja od razu spojrzę, czy tu nic nie płynie. Bo ja tak lubię czegoś nie podpiąć. No już wodę powinien widzieć. O, patrzcie, on jest gotowy do pracy. Zróbmy płukanie. A właśnie, sprawdźmy od razu, bo ten ekspres też będzie, słuchajcie, na sprzedaż. Sprawdźmy od razu, co on tutaj ma, gdzie on tutaj ma statystyki. Status konserwacji, a też możemy zobaczyć. Wszystko niby ok. Sprawdźmy statystyki, tylko że niewiele tu widać na tym ekranie. Może ja zgaszę tą lampę chwilowo. Wyjście. Gdzie są statystyki? Ustawienia. Sprawdźmy. Pokrętełko należy wyczyścić. O, są statystyki. 250 espresso, 6100 kafe creme, 2850 kafe lungo. Jedna filiżanka 6800, dwie filiżanki, razem 9700 kaw. No to w porównaniu do tej białej Niwony, którą widzieliście na live'ie. Na live'ie to było chyba na live'ie, no to trochę więcej popracował. Dobra, zróbmy mu pukanie, nie będę robił kawy. Znaczy kawę możemy spróbować, właściwie możemy zrobić kawę na pusto. On i takiej nie zrobi pewnie. Ale sprawdzimy przy okazji, czy młynek działa. Wyjście. To jest ekspres, słuchajcie, uratowany też przed śmietnikiem. On miał trafić na śmietnik, naprawa w teorii była nieopłacalna, ja go przejąłem. No dobra. Dosyp ziarna kawy, czyli ma czujnik. Zakryłem go palcem. Może ustawmy jedną kawkę, żeby tutaj za długo nie mielił. Zrobi kawę nawet prawdopodobnie. On się musi odpowietrzyć. Ewidentnie. Teraz będzie, że jest zapowietrzony. Nie pomyślałem o tym pierwotnie. Zupełnie. No to czekamy, aż się otworzy zaparzacz. I już zupełnie. Poszło. Nic się jeszcze nie leje, słuchajcie. No dobra, to jeszcze raz. Oszust kawowy. I go. Ja tu przetrę mokre tematy. No teraz nie zrobi kawy, ponieważ nie było kawy, żeby się zmieliła, słuchajcie, nie było szans. Ale czy się przepłucze chociaż trochę? Przy wyłączaniu powinien się wypukać. Zaraz to sprawdzimy. No ale słuchajcie, działa. Nie ma to tamto. Ja się biorę za jego skręcanie, a może dokończymy go, słuchajcie, na live w przyszłym tygodniu. Ten to naprawdę będzie w dobrej cenie, myślę, do zrobienia. Wyłączamy. Czy wypłucze się? Muszę znaleźć do niego wężyk. Wszystko działa, słuchajcie. Młynek, słyszeliście, działa, woda się płucze. Nic się na razie nie leje, nic nie wybuchło. No to podsumujmy. Ja go przekręcam do siebie. Chciałem wam pokazać patent z
rozwiercaniem, szlifowaniem, powiększaniem jakby objętości otworów przekładni napędów w Nivonie, bo tak można sobie domowym sposobem uratować niejednokrotnie ekspres. W serwisach, tak jak mówiłem, się tego nie robi. Robi się to zgodnie ze sztuką, czyli wymienia się całą tą przekładnię. Tak po prostu jest zgodnie ze sztuką. Problem polega też na tym, że ja silniki skądś mam, czy z odzysku, czy gdzieś kiedyś mi się udało kupić, natomiast jako część serwisowa sam silnik nie występuje. Słuchajcie, jak wam mogę go pokazać, to jest ten uszkodzony. To jest ten uszkodzony, możecie sobie tu szczytać z niego różne elementy. On chodzi bardzo dobrze, generalnie ten silnik, nic tu się nie dzieje, on chodzi płynnie, on chodzi fajnie, ale w Nivonie jest pomiar prądu na tym silniku i właśnie albo jeśli z silnikiem jest problem, to dostaje sprzeczne sygnały komputer ekspresu i są takie efekty jak ten błąd 8. On tak wariował, ja miałem tak zapisane, że on raz się odpalał, raz się nie odpalał, loteria totalna, ekspres totalnie nie nadający się do jakby sprzedania czy oddania go komuś jako sprawny. Druga rzecz jest taka, że jeśli właśnie tam, gdzie chciałem wam to dzisiaj pokazać, pokażę wam to kiedy indziej, albo na jakiejś przekładni, która będzie zatarta po prostu na zewnątrz ekspresu. Jeżeli jest zatarty ten szpień, spuchnięty, to ten ekspres będzie miał takie opory, że też te prądy, no wiadomo, jeżeli rośnie opór fizyczny na silniku stałoprądowym, to jest potrzebny większy prąd, żeby nim obrócić, więc ten prąd rośnie i też ekspres wariuje. Tu, jak się okazało, do wymiany silnik. Jeśli, ważna rzecz, to dla innych tak naprawdę masz jakieś dobre źródło nowych tych silników do ekspresów Nivona, napisz w komentarzu. Napisz w komentarzu, bo wiele osób o to pyta u nas na grupie, na Facebooku i tak dalej. I tyle słuchajcie. Ekspres Nivona 7 NICR 788. Chyba dokończymy go na live, chyba zrobimy go na live i będzie w naprawdę dobrej cenie, mam nadzieję, do sprzedania, bo ten biały ostatni rzeczywiście trochę przestrzeliłem. Natomiast to też nie jest tak, że ja te ekspresy wam oddam za pół darmo, bo mogę je oddać w podobnej cenie, jaka jest cena rynkowa używanych takich ekspresów, ale macie tu pewne źródło, widzicie, co ja z tym ekspresem robię, to jest ta wartość dodana, daję też od siebie gwarancję, więc zastanowię się jeszcze, czy robić to na live, czy zrobić o tym jakiś krótki short, że ten ekspres jest gotowy na sprzedaż, zobaczymy. Przypominam wam o grupie na Facebooku Rady, Porady, to tam, nie do mnie na privie, nie do mnie na maila, ja się nie zajmuję poradami, nie mam na to czasu, jest was za dużo. Przypominam o serwerze Discord, tam jak najbardziej odpowiadam na porady, jest to opcja. Dostęp do serwera Discord jest to opcja płatna za wsparcie kanału na portalu YouTube, więc tam jak najbardziej możecie pytać. Są osoby, które nawet dzisiaj coś koledze doradzałem, także to jest jak najbardziej miejsce, ale to jest coś dodatkowego, dlatego jest to za najwyższy poziom wsparcia kanału. Więcej macie w zakładce wsparcia na YouTubie. Grupa na Facebooku powiedziałem, Discord powiedziałem, Instagram, TikTok, zapraszam. Tyle z mojej strony, słuchajcie, taki film na sobotę. Miało być o szlifowaniu przekładni, jest o wymianie silnika. Jeszcze raz przypominam, jeśli macie źródło tych silników, dajcie znać, a ja wam życzę miłego popołudnia, miłej soboty. Zmykam na retro techno imprezę w Warszawie, także życzcie mi dobrej zabawy. Pewnie jakaś relacja w jakimś shorcie się pojawi. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was serdecznie. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Cześć.